Witajcie z zamku Kamieniec koło Krosna. Ta średniowieczna budowla była świadkiem wydarzeń, o których będę opowiadał w tej serii, którą dzisiaj rozpoczynam. A jest to seria o Jagiellonach. I w kolejnych odcinkach, jak i w tym, opowiem Wam o niezwykłych dziejach tego, co wydarzyło się w Polsce pomiędzy Unią w Krewie w 1385 roku, a Unią Lubelską w tym. Opowiem o tych niemalże 200 latach, w których to Polska stała się wspaniałym mocarstwem, a wszystko to zawdzięczała dynastii jagiellońskiej, która przy niezwykłych powodzeniach militarnych, niesamowitych zabiegach dyplomatycznych i też niesamowitym szczęściu rządziła nami przez te prawie 200 lat i doprowadziła do tego, że Jagiellonowie jako dynastia rządzili połową Europy, a Polska weszła w swój złoty wiek. Zapraszam na serię o Jagiellonach. Dziesiątego września 1382 roku na Węgrzech umiera Ludwik, przez poddanych nazwany Wielkim, bo rzeczywiście na swojej głowie tenże władca zebrał mnóstwo koron. Poza koroną polską i węgierską był również królem Chorwacji, Serbii, Ramy, Dalmacji, Lodomerii, Galicji, Kumanii oraz Bułgarii. I tenże władca pozostawia po sobie to rozległe imperium bez męskiego dziedzica. Więc zaczyna się wielka gra o tron, przede wszystkim węgierski, ale też tron polski. W Polsce Ludwik nie był zbyt popularnym władcą, szczególnie dlatego, że nie dbał o interesy naszego kraju. Tutaj rządzili w jego imieniu jego przedstawiciele, którzy też byli lojalni nie w stosunku do narodu polskiego, tylko w stosunku do Ludwika. A kiedy mianował zarządcą Polski, można by powiedzieć, Elżbietę Łokietkówną, swoją matkę, córkę Łokietka, i mogłoby się wydawać, że Piastówna będzie się cieszyć w Polsce wielką estymą, to tak jednak nie było. Elżbieta dbała przede wszystkim o interesy swojego syna, o interesy dynastii andegaweńskiej i w Polsce określana była bardzo nieładnym przydomkiem królowa Kikut. Kikut, co było wspomnieniem wydarzeń sprzed dziesięcioleci, kiedy to Kazimierz Wielki przebywał na dworze jego siostry na Węgrzech. Tam zabawiał się z jej dwórkami, a jedną z nich była piękna Klara Zach, która została podobno przez naszego władcę przyszłego pohańbiona. I ojciec jej, kiedy dowiedział się o tym, ruszył zbrojnie na zamek, wtargnął do komnat królewskich i zranił królową. Odciął jej rękę, zanim zasiekali go węgierscy strażnicy. I stąd właśnie Elżbieta do końca życia już oczywiście była bez ręki, a w Polsce nazywano ją królową Kikut. Też wspominając to niezbyt przyjemne wydarzenie, ale też pokazując dużą niechęć Polaków do tejże Piastówny. Janko z Czarnkowa pisze o tym okresie. Były w Królestwie Polskim w tym czasie wielkie kradzieże, rozboje i łupiestwa. To dobrze pokazuje, jaki duży przeskok zaliczyła Polska po tym, jak miała dobrego pana, Kazimierza Wielkiego, i przeszła pod władanie węgierskie i była traktowana właściwie jak kolonia. Ludwik, który był coraz starszy i już nie mógł liczyć na męskiego potomka, był zainteresowany przetrwaniem jego dynastii przynajmniej w linii żeńskiej. I dlatego w 1374 roku zaprosił polską szlachtę do Koszyc na Słowację i tam nadał jej wspaniały przywilej. Obniżył podatki z 12 groszy od łana do jedynie 2. Co więcej, zgodził się, że nie będzie nakładał nowych podatków bez zgody szlachty. A do tego zobowiązał się, że nie będzie na starostów w Polsce mianował innych jak tylko Polaków. Oczywiście to wielkie ustępstwo było konieczne, żeby przekupić polską szlachtę tak naprawdę, żeby zgodziła się na to, że jego córka, 3-letnia w owym czasie Maria, zostanie przyszłą królową Polski. Szlachta się zgodziła i teraz sprawą najważniejszą okazało się zdecydowanie, kto będzie mężem Marii, no bo siłą rzeczy mąż tej 3-latki stanie się przyszłym królem Polski. Tymczasem na Polskę spada wielki najazd litewski. Stary książę Kiejstud, brat Olgierda, głównego księcia litewskiego,
uderza przez Lubelszczyznę i plądruje wszystko na swojej drodze, mija Sandomierz i trafia aż pod Tarnów, czyli tylko 60 km od Krakowa. To powoduje wielkie niezadowolenie w Królestwie Polskim. Poddani udają się do Elżbiety Łokietkównej z wielkimi wyrzutami. Pani, jak ty bronisz naszych ziem? Przecież my tutaj dawaliśmy ci sygnały o tym, że Litwini szykują się na nas, a ty obrony nie zorganizowałaś. Niechęć do Węgrów jest coraz większa. Apogeum tych nastrojów antywęgierskich miało miejsce 7 grudnia 1376 roku w Krakowie. Wtedy to pod jedną z bram miejskich doszło do bójki, prawdopodobnie o wóz z sianem. Bójki pomiędzy Węgrami a Polakami. Ta bójka przybierała coraz większe rozmiary, aż przyjechał Jaśko Kmita, starosta krakowski, żeby bójkę uspokoić, żeby rozpędzić to zbiegowisko i żeby był dalej w Krakowie spokój. Na to jeden z Węgrów wyciągnął łuk i zastrzelił naszego starostę. Padł on martwy, spadł z konia i strzał był na tyle celny, że nie było co ratować. Po prostu zmarł Jaśko Kmita na miejscu. I to spowodowało niesamowity gniew mieszkańców Krakowa wymierzony przeciwko Węgrom. Doszło do pogromu. Ci, którym nie udało się schować u Elżbiety na Wawelu, zostali pozabijani. Kronikarz zapisał, że 80 Węgrów wtedy zostało zabitych, a tylko ci, którym udało się jakimś cudem schować na Wawelu, przeżyli ten pogrom. Ale to też pokazuje, jak duża już niechęć w Królestwie Polskim panowała do Węgrów, którzy dobro naszego państwa mieli na dalekich miejscach. Rok później, co prawda, Ludwik Andegoweński wyprawił się na Litwinów z wyprawą odwetową, zajął 2 grody, Chełm i Bełz, ale to niezbyt podreperowało jego wizerunek w oczach polskiej szlachty, która do Węgrów była coraz bardziej zniechęcona. Tym bardziej, że Ludwik teraz miał pomysł, kto będzie mężem jego córki, Marii, którą planował wsadzić na tron Polski. Miał być nim Zygmunt Luksemburski, syn władcy Czech i człowiek, który prawdopodobnie dziedziczyłby nie tylko jedną koronę. W tym celu znowu wezwał szlachtę polską do Koszyc i tutaj w 1379 roku zażądał od nich, aby uznali nie tylko Marię jako królową Polski przyszłą, ale i jej zaręczonego już przyszłego męża Zygmunta Luksemburskiego. Szlachta, szczególnie wielkopolska, była bardzo przeciwna temu pomysłowi. Ci Wielkopolanie mieli mocno antyniemieckie nastawienie. Mimo to Ludwik udało mu się wymóc na szlachcie przyrzeczenie, że zaakceptują jego wolę i przyjmą na tron Polski Marię. Ale takie przyrzeczenie wydane pod przymusem wcale nie było bardzo wiążące. O tym świadczą wydarzenia, które miały miejsce zaraz później. W Polsce bardzo szybko organizuje się opozycja antywęgierska. Na czele tejże opozycji staje Ziemowit IV Piast Mazowiecki i wydaje się, że za chwilę zostanie on królem Polski. Dochodzi do wojny domowej, a emocje sięgają zenitu w 1382 roku, ponieważ umiera arcybiskup i kapituła wybiera na jego następcę Dobrogosta Herbu-Nałęcz, człowieka, który otwarcie deklarował, że jest gotów koronować Ziemowita IV na króla Polski. Ale Ludwik nie zatwierdza tej kandydatury i wyznacza innego człowieka na arcybiskupa. Dlatego Dobrogost, żeby umocnić swoją pozycję, udaje się wprost do papieża, żeby ten osobiście zatwierdził go jako arcybiskupa Królestwa Polskiego. Po drodze na terenie Habsburgów Dobrogost zostaje złapany i uwięziony, także musi wkrótce zrzec się swojej pozycji, której nie zdążył objąć, a przez to sytuacja w Polsce wrze jeszcze bardziej i szlachta już na własnych ramionach okrzykuje Ziemowita IV królem Polski i dochodzi do konfrontacji zbrojnej. Przybywa do Polski Zygmunt Luksemburski, mając 14 lat, wraz ze swoją żoną, 11-letnią Marią, i z wojskiem rusza na buntowników
żeby pokazać siłą, że jest godzien nosić polską koronę. Jednakże do dużego rozlewu krwi nie dochodzi, ponieważ, tak jak wspomniałem na początku, 10 września tegoż roku, 1382, Ludwik umiera i w tym momencie Zygmunt pędzi co sił na Węgry, ponieważ korona węgierska jest dla niego najważniejsza i chce tam być, żeby zabezpieczyć swoje interesy. A co robi szlachta polska? Skoro Maria uciekła na Węgry wraz ze swoim małżonkiem, w Radomsku odbywa się zjazd szlachty polskiej i oni to ustalają, że chętnie oddadzą tron Jadwidze, córce Ludwika, ale musi ona przyjechać do Polski, być tutaj, nie nosić na głowie innych koron, ma się skupić na Polsce i chętnie przyjmą ją, ale samą, bez jej przyszłego męża, którym miał zostać Wilhelm Habsburg. Mimo tego, że sporo szlachty w Radomsku zaprasza Jadwigę na tron Polski, to jednak inna spora część składa hołdy Ziemowitowi Mazowieckiemu i jesteśmy na progu wojny domowej, która właściwie cały czas już się tli. I wydaje się, że najbardziej rozsądnym rozwiązaniem, łączącym obie strony i godzący cały kraj, byłoby małżeństwo Jadwigi z Ziemowitem IV, księciem mazowieckim. A jak to się w takim razie stało, że to Jagiełło jednak został królem Polski? Przenieśmy się na chwilę na Litwę. Na początku XIV wieku na Litwie do władzy dochodzi Giedymin i jest to niezwykle zdolny władca, który podbija liczne ruskie terytoria osłabione wcześniej przez najazdy Złotej Ordy, a jako że teraz Złota Orda słabnie, to Giedymin jest w stanie nad znacznymi terenami ruskimi zmienić hegemonię z mongolskiej na litewską. Po Giedyminie władzę przejmuje jego syn Olgierd i on również nie ustępuje wiele swojemu ojcu. Podbija coraz większe terytoria na wschodzie i na południu, a w 1362 roku pokonuje Mongołów nad Sinymi Wodami. I to zwycięstwo daje mu Kijów i terytoria na południowym wschodzie. Olgierd tak naprawdę jest twórcą wielkiej Litwy, jaką znamy z map, z podręczników do historii. Olgierd umiera w 1377 roku, pozostawiając po sobie aż 21 prawowitych dzieci, 12 synów i 9 córek. Z tym, że z tej całej 12 jego najbardziej ukochanym jest Jogajło. Jogajło, pierwszy syn z księżniczką, z jego drugą żoną, księżniczką Julianą Twerską. I to Jogajło wraz z bratem Olgierda, Kiejstutem, dzielą się władzą na Litwie po śmierci Olgierda w 1377 roku. Jagiełło ma za zadanie chronić wschód, a na zachodzie przeciwko Krzyżakom jest ustawiony Kiejstut, któremu pomaga bardzo jego syn Witold. I tenże Witold będzie kluczowym partnerem przez kolejne dziesięciolecia dla Jagiełły. Ale zanim do tego dojdziemy, to Jagiełło niezbyt dobrze dogaduje się ze swoimi krewniakami i nawet w 1380 roku zawiera tajny układ z Krzyżakami, w myśl którego jeżeli oni najadą na Kiejstuta, to on będzie się wstrzymywał z udzieleniem pomocy stryjowi. Zabezpieczony na zachodzie, Jagiełło może udać się na Moskwę. Razem z Mamajem w 1380 roku dochodzi do wielkiego najazdu na Dymitra Dońskiego i dochodzi do bitwy na Kulikowym Polu. Podczas tej bitwy, można powiedzieć, Jagiełło już wykazuje się bardzo dobrym zmysłem politycznym, ponieważ spóźnia się na tą wielką bitwę. Pozwala się wykrwawić obu stronom, a mimo że Dymitr Doński zwycięża, to Jagiełło później atakuje część jego oddziałów i zdobywa liczne łupy, które to Moskwicze, Moskale, bojarowie moskiewscy tutaj w tym przypadku zabrali Tatarom. Wraca, ale sytuacja na Litwie jest bardzo zła. Po pierwsze, Krzyżacy atakują Kiejstuta i ten sobie dobrze radzi, ale opozycja przeciwko Jagielle jest spora, ponieważ teraz to Dymitr Doński jest bohaterem, który pokonał tych złych Mongołów, a Jagiełło jest tym, który z Mongołami współpracuje. Liczni książęta z rodu Giedymina na wschodzie
Wielkiego Księstwa Litewskiego, odłączają się od Litwy, przyłączają się do Dymitra i nawet metropolita kijowski Kiprian udaje się do Moskwy i tam przenosi swoją stolicę prawosławia. To był wielki sukces Olgierda, że w 1375 roku udało mu się za przyzwoleniem Konstantynopola, tego bułgarskiego mnicha, zaprosić tutaj, żeby w Kijowie rekonstruował metropolię prawosławną. Teraz ten człowiek ucieka do Moskwy i to teraz Moskwa będzie tą główną prawosławną metropolią, co będzie miało niesamowicie duże znaczenie na przyszłość. Tak czy inaczej, Krzyżacy chcą podzielić Litwinów, wyjawiają tajny układ z Jagiełłą. Kiejstud oczywiście i Witold są wściekli na to, że Jagiełło próbował zdradzić swój ród z Krzyżakami. Dochodzi do wojny domowej. W wojnie tej Jagiełło przegrywa i staje przed obliczem swojego wuja Kiejstuta. Jest tak naprawdę zdany na łaskę i niełaskę tegoż. Kiejstud postępuje z Jagiełłą nadzwyczaj uprzejmie. Nie poniża go, odbiera mu tak naprawdę władzę zwierzchnią na wschodzie, daje mu mniejszą ziemię w zarządzanie i puszcza go wolno. Jagiełło odpłaca się mu bardzo haniebnym czynem, ucieka do Krzyżaków, jednoczy się z nimi i wraz z wojskami krzyżackimi uderza na Litwę. Dochodzi do spotkania obu armii, krzyżacko-jagiellońskiej, można by powiedzieć, i Kiejstuta z Witoldem. Na szczęście nie dochodzi do bratobójczej walki. Kiejstud zostaje schwytany wraz z Witoldem i trafia do więzienia. Tam po 5 dniach umiera i bardzo wielu kronikarzy przypisuje tą śmierć Jagielle, że on to zamordował swojego stryja, który był jego opiekunem, kiedy był Jagiełło młody jeszcze, i stryja, który teraz tak łaskawie potraktował go w tej wojnie domowej. Moim zdaniem Jagiełło absolutnie nie zabił swojego stryja, ponieważ byłby to dla niego krok politycznie nie do pomyślenia, a Jagiełło, jak zobaczymy, był bardzo wytrawnym politykiem. Moim zdaniem 75-letni Kiejstud albo rzeczywiście umarł z przyczyn naturalnych, albo został zabity na przykład przez Krzyżaków, którym takie coś było bardzo na rękę, żeby zabić Kiejstuta, który z nimi walczył bardzo skutecznie, a co więcej, żeby zrzucić tą winę na Jagiełłę. Zaraz po śmierci Kiejstuta Jagiełło organizuje mu ostatni na Litwie tak wspaniały pogański pogrzeb. Na stos, gdzie płonie ciało starego Litwina, pogromcy Krzyżaków, trafiają jego najcenniejsze przedmioty, ale także psy, konie i niewolnicy. Tak więc po pogrzebie stryja, trzymając nadal Witolda w niewoli, w 1382 roku przy pomocy Krzyżaków Jagiełło zostaje jednowładcą Litwy, a Jagiełło za pomoc Krzyżakom musi zapłacić bardzo słono. Oddaje im część Żmudzi, ten obszar nad Bałtykiem, na którym Krzyżakom bardzo zależy, ponieważ dzięki temu ich państwo teraz łączy się z państwem kawalerów mieczowych i tworzy się jednolity obszar niemieckiej okupacji na wschodnim brzegu Bałtyku. Co więcej, Jagiełło deklaruje, że nie będzie wypowiadał nikomu wojny bez zgody Krzyżaków i że w przeciągu 4 lat ochrzci siebie i swój lud. Czyli układ na wskroś wasalny, pokazujący podległość Jagiełły wobec Krzyżaków. Ale jak znamy Jagiełłę, to on wcale nie zamierzał tych warunków dotrzymywać, po prostu kupował sobie czas, żeby móc zorganizować się na Litwie. Bo przecież od śmierci Olgierda minęło dopiero 5 lat. Jagiełło miał lat 30 i potrzebował po prostu trochę czasu, żeby utwierdziwszy się na swoim terytorium, móc podejmować jakieś działania zewnętrzne. Tymczasem w Polsce wrze. Rok 1383. W Polsce toczy się praktycznie rzecz biorąc wojna domowa pomiędzy zwolennikami Ziemowita IV Mazowieckiego a królowej Jadwigi. Królowej, która jeszcze nie została koronowana w Krakowie, ponieważ jej matka Elżbieta Bośniaczka boi się ją wysłać tutaj, ponieważ Ziemowit planuje ją uprowadzić i siłą poślubić, przez co siłą zdobyć polską koronę. Dochodzi do walk wewnętrznych. Stronnictwo małopolskie, które jest za Jadwigą, otrzymuje posiłki z Węgier i ruszają na północ rozprawić się ze zwolennikami
Ziemowita IV. Wielkopolanie proszą arcybiskupa Bodzentę, którego mianował jeszcze Ludwik Andegaweński, żeby ten koronował Ziemowita. Ten waha się, na razie tego nie czyni, a wojsko polsko-węgierskie, właściwie małopolsko-węgierskie, oblega Kalisz. Już jest bardzo blisko, żeby doszło do krwawej, bratobójczej walki. Kiedy to dochodzi do układów, rokowań, może obie strony są w stanie się dogadać. Może jednak da się pogodzić Ziemowita z Jadwigą i te dwie strony złączyć w małżeństwo i w ten sposób dogodzić wszystkim. Jednakże w tym czasie stronnictwo małopolskie słabnie coraz bardziej, ponieważ Jadwiga ciągle do Polski nie przyjeżdża, a bez niej na krakowskim tronie ciężko im jest walczyć o tron, który jest pusty. I nie wiedzą tak naprawdę, czy ona w końcu tu się pojawi, czy nie. I w tym czasie panowie małopolscy udają się do Jagiełły, który jest od 2 lat już jednowładcą całej Litwy, i proponują mu małżeństwo z Jadwigą. Jest to krok z politycznego punktu widzenia bardzo rozsądny. Jagiełło z kolei, jako bardzo wytrawny gracz polityczny, z jednej strony rozmawia z panami małopolskimi na temat przejęcia korony polskiej, z drugiej strony rozmawia z Dymitrem Dońskim o tym, żeby jego córkę wziąć sobie za żonę. Ostatecznie oczywiście Jagiełło wybiera polską koronę. Elżbieta Bośniaczka zdecydowanie zgadza się na to, bo też ma polityczny realizm i wie, że ten Wilhelm Habsburg to w Polsce nie przejdzie, więc zgadza się, żeby unieważnić ślub jej córki z tymże austriackim księciem. Zresztą z jej punktu widzenia młody Wilhelm może jest dobrze zapowiadającym się fajnym księciem, ale Jagiełło jest potężnym władcą ogromnego państwa, więc jest to znacznie lepsza partia dla jej najmłodszej córki. I w ten oto sposób z jednej strony Elżbieta Bośniaczka, z drugiej strony panowie małopolscy zgadzają się i zapraszają Jagiełłę do Krakowa. Ale zanim Jagiełło stawi się w Krakowie, to dochodzi do rokowań i do podpisania Unii w Krewie. Unia, której zasady są bardzo proste. Jagiełło ma zostać królem Polski jako małżonek Jadwigi, ma przyjąć chrzest, ma ochrzcić Litwę, a właściwie te resztki nieschrystianizowanych jeszcze Litwinów, bo tak naprawdę Litwa w tamtym czasie w 90% była chrześcijańska. Chrześcijańska w obrądku greckim. Więc tą resztkę Litwinów ma ochrzcić i ma przyłączyć Litwę do Polski. Na razie związać te dwa kraje unią personalną. Jagiełło zgadza się na te warunki i w lutym 1386 roku przybywa wreszcie do Krakowa, przyjmuje chrzest, po chrzcie dochodzi do ślubu, a 4 marca 1386 roku Jagiełło zostaje koronowany w Krakowie na króla Polski i rozpoczyna się okres rządów Jagiellonów w Polsce. Jagiełło jest, jak mówię, świetnym politykiem, przyjmuje imię Władysław, czyli z jednej strony honoruje piastowską tradycję, z drugiej strony pokazuje, że jest spadkobiercą Władysława Łokietka. Władysława Łokietka, który przecież bardzo chciał zbliżenia z Litwą, który swojego syna Kazimierza wydał przecież za Aldonę, córkę Giedymina, więc wspaniale tutaj robi ukłon w kierunku polskiej tradycji, przyjmując to imię i teraz jako chrześcijanin zajmuje się rzeczywiście realizacją tego postanowienia, czyli chrystianizacją pozostałych na Litwie pogan, których tak naprawdę nie ma wielu. Aczkolwiek nieco i tak Jagiełło ryzykuje, jeżeli chodzi o Litwę, ponieważ Giedymin czy Olgierd cały czas nie przyjmowali żadnego wyznania chrześcijańskiego, dlatego że łatwiej było im balansować pomiędzy Krzyżakami, Moskwą, Złotą Ordą i Polską. Teraz, kiedy Jagiełło jasno określił się, w którym kierunku będzie podążał, to jednak ta część ruska, która była bardzo potężna na Litwie, stawała się mu trochę mniej przychylna. Jednak on sobie z tym da radę. Pierwszym jego krokiem jest odzyskanie Rusi Halickiej dla Polski,
która miękko przechodziła w stronę Węgrów, ponieważ Ludwik Andegaweński mianował tam pełno starostów, którzy byli Węgrami. Teraz wraz z Jadwigą zrobił objazd Rusi Halickiej, pozdejmował z urzędów tych Węgrów, których Ludwik tam mianował i powsadzał Polaków na te urzędy, więc też z drugiej strony Polacy zadowoleni dostali wiele urzędów od swojego nowego króla. I tak to właśnie zaczynają się rządy Jagiełły w Polsce, które będą trwać przez kolejne prawie 50 lat i które będą dla nas okresem niezwykle pomyślnym, niezwykle ważnym w naszej historii i taką podwaliną pod naszą mocarstwowość, która przyjdzie kilkadziesiąt lat później. Oczywiście dla Krzyżaków ta koronacja Jagiełły i przejęcie jego władzy nad Polską była bardzo nie w smak. Szczególnie, że chrystianizacja Litwy odbierała im jedyny i główny argument przebywania nad Bałtykiem, czyli chęć nawracania pogańskich Litwinów. Co więcej, Jagiełło był takim mistrzem dyplomacji, że na swojego ojca chrzestnego zaprosił wielkiego mistrza zakonnego. Ale ten, wściekły oczywiście na taką propozycję, odmówił, wymawiając się tym, że ma pełne ręce roboty oraz że jest to bardzo daleko. A te pełne ręce roboty to nic innego jak tylko atak na Litwę, który odbył się zaraz po koronacji Jagiełły. Krzyżacy jak gdyby chcieli bardzo mocno zniechęcić Litwinów do sojuszu z Polską, pokazać im, że im się to w ogóle nie opłaca. Uderzyli na Litwę od razu w 1386 roku. Litwą w tym czasie z ramienia Jagiełły zarządzał Skirgiełło, ale Witold w międzyczasie uciekł z więzienia w przebraniu niewieścim, ponieważ odwiedzała go tam jego żona, a pewnego razu po prostu Witold ubrał się w jej szaty i uciekł w nocy między strażnikami. Uciekł oczywiście do Krzyżaków. Tam obiecał im jeszcze większe ustępstwa niż kilka lat wcześniej Jagiełło obiecywał, kiedy dogadywał się z Krzyżakami. I w efekcie w 1390 roku połączona armia zwolenników Witolda i Krzyżaków uderzyła na Wilno. Na Wilno, które było bronione przez zwolenników z kolei Jagiełły oraz polskich rycerzy pod dowództwem Klemensa Herbu Pilawa. Doszło do niesamowicie krwawej, bratobójczej walki o Wilno. Padł Zamek Dolny, ale udało się obronić Zamek Górny. Krzyżacy wykazali się niesamowitym okrucieństwem w stosunku do ludności cywilnej zamieszkującej ten gród. Jednak Wilno utrzymało się i był to punkt zwrotny w tej wojnie domowej, która Krzyżakom była niesamowicie na rękę, ponieważ z jednej strony walczyło stronnictwo Witolda, z drugiej strony Jagiełły. Sumarycznie Litwa walczyła między sobą wzajemnie, a Krzyżacy tylko na tym korzystali. I co z tym wszystkim zrobił Jagiełło? Oczywiście z politycznego punktu widzenia najlepsze było dla niego dogadanie się ze swoim kuzynem i to też zrobił. Kuzyni w 1392 roku potajemnie dogadali się, przeprosili i zawarli sojusz przeciw Krzyżakom. Żeby udowodnić swoją lojalność w stosunku do Jagiełły, Witold znienacka zaatakował swoich do tej pory sojuszników Krzyżaków, spalił im 3 zamki i połączył się z wojskami Jagiełły. Po kolejnych 2 latach walk w 1394 roku wreszcie doszło do ugody, do porozumienia, na mocy którego z jednej strony zawarto pokój z Krzyżakami, z drugiej strony Witold teraz zamiast Skirgiełły zostawał głównym księciem na Litwie, a Jagiełło zachowywał swoją władzę zwierzchnią nad Litwą, ale to jednak Witold teraz, a nie Skirgiełło, był jego namiestnikiem na tym obszarze. I ten pokój był dla Witolda bardzo korzystny, ponieważ teraz przed nim otwierały się wielkie perspektywy na wschodzie. Tam w 1395 roku wielka armia Tamerlana pokonała przywódców Złotej Ordy, którzy nie chcieli zgiąć karku przed tym największym zdobywcą centralnej Azji w owym czasie. I Złota Orda teraz wpadła pod zwierzchnictwo Tamerlana. Pogrążona była oczywiście przez to też w walkach wewnętrznych, co z kolei doprowadziło do tego, że była osłabiona. Więc Witold postanowił zrobić wielką wyprawę na wschód i osadzić na tronie Hana Tochtamysza.
Hana, który walczył z Tamerlanem, przegrał i teraz wraz ze swoimi Tatarami uciekł do Witolda, szukając pomocy. I w efekcie w 1399 roku wielka wyprawa zbrojna pod dowództwem Witolda ruszyła z Kijowa na południowy wschód, żeby pokonać Złotą Ordę, osadzić tam Tochtamysza jako wasala Witolda, a w kolejnym kroku uderzyć na Moskwę i dzięki temu Witold zostałby władcą całej Rusi. Te wszystkie ruskie ziemie zostałyby zjednoczone pod jego berłem i byłby to dla niego kolosalny sukces. Ten plan wydawał się realnie, szczególnie że Witolda w tej walce wspierali nie tylko litewscy i ruscy poddani, ale nawet krzyżacy wysłali 100 rycerzy, którzy mieli walczyć z poganami daleko na wschodzie. Gospodar mołdawski wystawił swoje wojsko, a także Spytko z Melsztyna, który był władcą Podola z nadania Jagiełły, przybył z 400 rycerzami. Więcej Polaków nie było. Jagiełło nie zgodził się na to, żeby wesprzeć tą wielką wyprawę Witolda. Dlaczego tak zrobił? Powodów może być kilka. Po pierwsze, mógł uważać, że nie ma sensu trwonić siły na wschodzie, kiedy największy wróg, krzyżacy, jest na wyciągnięcie ręki, niepobity, cały czas groźny, więc po co marnować tysiące rycerzy w na pewno krwawych walkach z Tatarami. Drugim powodem mogło być to, że Jagiełło po prostu nie chciał, żeby Witold odniósł tak spektakularny sukces na wschodzie, ponieważ gdyby Witold zrealizował swoje plany, czyli podporządkował sobie Złotą Ordę, a później jeszcze Moskwę, no to na pewno nie chciałby on być już lojalny w stosunku do swojego kuzyna, z którym już przecież kilkakrotnie wcześniej walczył. Kolejnym powodem mogło być to, że Jagiełło nie wierzył w możliwość powodzenia takiej ekspedycji. Złota Orda pod władzą namiestników Tamerlana jednak wchodziła w skład najpotężniejszego państwa w Azji w owym czasie, więc była to potęga, z którą być może nie warto było walczyć. Tak czy inaczej, Witold pociągnął na południe, nad rzeką Worsklą spotkał się z siłami Temura Kutługa i tam doszło do negocjacji, które były tak naprawdę przez stronę mongolską pozorowane. Temur udawał, że rozważa dogadanie się z Witoldem, rozważa oddanie władzy Tochtamyszowi, a tak naprawdę czekał na posiłki od Edegeja, które za kilka dni przybyły. Sprzymierzone siły przekroczyły Dniepr i obozowały po wschodniej stronie rzeki. Trzon wojsk Witolda stanowiła świetnie uzbrojona jazda bojarska z terenów ruskich, podległych wówczas Litwie, a także doborowa jazda litewska. W sumie miał on około 10 000 tych świetnych wojowników. Uzupełnieniem były kontyngenty piesze w liczbie około 5 000, a także posiłki. W sumie pod wodzą Witolda znajdowało się ponad 20 000 ludzi, lecz Tatarzy mieli lub nawet trzykrotną przewagę liczebną. Co więcej, wykorzystali element zaskoczenia, bo Witold nie zadbał o odpowiedni zwiat okolicy. Dlatego kiedy w nocy poprzedzającej bitwę Temur Kutługa stanął w niewielkiej odległości od wojsk Witolda, niepostrzeżenie poczekał na posiłki Edygeja i dopiero kiedy armia Złotej Ordy była w pełnym składzie, o świcie przystąpili do frontalnego ataku. O fatalnym dowodzeniu Witolda niech świadczy fakt, że kiedy na horyzoncie zobaczyli oni nadciągające tysiące konnych wojowników Ordy, byli zupełnie nieprzygotowani i w pierwszej fazie bitwy tylko niewielka część wojsk sprzymierzonych stanęła w gotowości bojowej. Tatarzy wdarli się głęboko pomiędzy szeregi swoich przeciwników, rozbijając ich na mniejsze grupy, otaczając i wykańczając. Można powiedzieć w tym momencie, że tak naprawdę nie było żadnej bitwy nad Worsklą, bo to, co tam zaszło, należy raczej nazwać pogromem. Jednak Złota Orda to nie byli już ci sami straszliwi Mongołowie sprzed 200 lat, bo ci nie zostawiliby nic z tak nieprzygotowanej armii przeciwnika, którą prawdopodobnie wycięliby co do nogi. Tutaj mamy już praktycznie początek XV wieku. Uzbrojenie europejskie poszło bardzo daleko do przodu
i mimo wszystko wielu uczestników bitwy nad Worsklą zdołało przedostać się z powrotem na drugą stronę Dniepru. Wśród uciekających był wielki książę litewski Witold, któremu udało się przebić przez otaczający go pierścień Tatarów i uciec wraz z przybocznymi swoimi drużynnikami. Podobnie zrobił Han Tochtamysz i jego syn Saladyn, który 11 lat później na czele Tatarów wspierał będzie nas pod Grunwaldem. Ledwo uciekł Witold z tego pogromu, ale poległo tam kilkunastu członków dynastii Giedyminowiczów, poległ Spytko z Melsztyna, poległ Hospodar Mołdawski, więc tak jak za króla Olbrachta wyginęła szlachta, tak za księcia Witolda wyginęli potomkowie Giedymina, walcząc z Tatarami nad Worsklą. Dla Jagieły taki obrót spraw był dosyć korzystny. On tylko stracił 400 swoich polskich rycerzy, natomiast Witoldowi został mocno przytarty nos. Co więcej, zaraz po jego klęsce nad Worsklą Wasyl I, kniaź moskiewski, uderzył oczywiście na wschodzie, korzystając z tych okoliczności, zajął Smoleńsk i Litwini coraz bardziej zwracali się w kierunku Polski o pomoc. I to była właśnie ta okoliczność, która doprowadziła do tego, że 2 lata później zawarto Unię Radomską, która to była bardzo ważnym krokiem na drodze do jednoczenia tych obu krajów. Bez klęski Witolda nad Worsklą i bez ataku Wasyla I Litwini absolutnie nie byliby tacy skorzy do jednania się z Polakami przeciwko wspólnym wrogom. Co więcej, w 1399 roku, niedługo po bitwie nad Worsklą, zmarła Jadwiga i temat dziedziczenia tronu polskiego stał się zupełnie otwarty, ponieważ to ona była dziedziczką tego królestwa. Jagiełła miał tylko prawa jako jej mąż i teraz tak naprawdę mógł tą koronę oddać, bo nie miał większych praw do jej posiadania. Ale panowie małopolscy bardzo szybko znaleźli rozwiązanie na ten problem. Przypomnieli sobie, że na granicy Słowenii i Styrii w zamku Cilje mieszka wnuczka Kazimierza Wielkiego, Anna, 20-latka, która przecież jako piastówna świetnie nadaje się na polski tron. Wysłali tam szybko posłańców, którzy przybyli do na pewno mocno zaskoczonej księżniczki, która tak naprawdę nie miała wielkich perspektyw na bycie wielką królową w przyszłości, ponieważ jej ojciec zmarł, była pod opieką krewniaków i oni jakoś nie bardzo starali się o jakąś wspaniałą karierę dla niej, więc kiedy oczywiście panowie małopolscy przybyli do niej z propozycją korony polskiej, ona bardzo chętnie ją przyjęła. Anna przybyła do Krakowa, a kiedy Jagiełło ją zobaczył, wpadł w złość. Krzyczał do swoich posłów: coście za szkaradę mi tutaj przywieźli, czy wy oczu nie macie? I z miejsca odmówił ślubu z Anną. Potem powiedział, że absolutnie nie będzie się z nią żenił, przecież ona mówi tylko po niemiecku, musi się pierwej jakiejś ludzkiej mowy nauczyć, zanim on może w ogóle z nią małżeństwo zawrzeć. Ale Anna nauczyła się i 8 miesięcy później, pewnie mocno przekonywany przez panów małopolskich, Jagiełło zgodził się na ten ślub i doszło do tego, że Anna Cylejska została królową Polski, a Jagiełło zachował koronę dla siebie. W związku z nową sytuacją polityczną, czyli ze śmiercią Jadwigi, z porażką Witolda na wschodzie, z najazdami Wasyla I na ziemię smoleńską, dochodzi do niesamowicie ważnej unii. Unii Radomsko-Wileńskiej, która to w 1401 roku jest bardzo ważnym kamieniem milowym na drodze do unifikacji tych dwóch krajów. Po pierwsze, jest to unia, którą zawarli nie tylko dwaj władcy, czyli Jagiełło i Witold, ale również szlachta. Z jednej strony bojarzy w Wilnie zaprzysięgli i podpisali ten układ, z drugiej strony w Radomiu polska szlachta również pieczętowała te ustalenia. A szlachcicem, który również złożył swój podpis pod tym dokumentem, był wspomniany wcześniej Klemens herbu Pilawa. Klemens, który otrzymał ten zamek, na którym się znajdujemy w 1394 roku
po tym jak skutecznie obronił Wilno przed atakiem krzyżacko-litewskim i w nagrodę otrzymał ten zamek, a później też był sygnatariuszem Unii Radomsko-Wileńskiej. Poza tym wprowadzała ona 2 tytuły. Magnus Dux, czyli Wielki Książę, który dożywotnio miał dzierżyć Witold, oraz Dux Supremus, czyli Najwyższy Książę, który to z kolei trafiał do Jagiełły, więc Witold pozostawał Wielkim Księciem Litewskim, ale nad nim był jeszcze Książę Najwyższy, czyli Jagiełło. Ponadto uzgodniono, że będą prowadzić oba kraje wspólną politykę zagraniczną, będą się wspierać na wypadek ataków i w tym całym układzie, nie wiem czy przemycono, czy wszyscy mieli świadomość tego, co tam zostało zapisane, ale po łacinie akt Unii Radomsko-Wileńskiej brzmi tak, że jest to incorporare Litwy do Polski, czyli nie jest to sojusz równoległych państw, ale jednak jest to włączenie Księstwa Litewskiego do korony Królestwa Polskiego. I to pokazuje pewien kierunek działań, które będą później czynione, ale też pokazuje uległość w owym czasie Litwy, która była z jednej strony nękana przez Krzyżaków, z drugiej strony nękana przez Ruś, tą moskiewską pod wodzą Wasyla, a z trzeciej strony miała Złotą Ordę na południu. Już 3 lata później wspólne wysiłki militarne polsko-litewskie przynoszą wymierne sukcesy. W 1404 roku Smoleńsk zostaje odbity z rąk moskiewskich, a w latach 1406-1408 kolejna wyprawa polsko-litewska na wschód zdobywa ziemię nad Górną Oką i grody te wchodzą w skład teraz Litwy i Litwa zdobywa przyczółki już ponad 100 km od Moskwy, także naprawdę dobrze im idzie. Być może to marzenie Olgierda sprzed lat zostanie wreszcie zrealizowane, ponieważ Olgierd 3 razy był pod Moskwą i ani razu tej Moskwy zdobyć mu się nie udało, więc może Witold teraz w przyszłości zrealizuje to wielkie marzenie wielkiego zdobywcy Olgierda. Tymczasem zobaczmy, jak wygląda sytuacja polityczna w Europie na początku XV wieku. Na północnym wschodzie mamy Republikę Nowogrodzką i Republikę Pskowską, które w tym czasie starają się balansować pomiędzy potęgą Litwy i rosnącą w siłę Moskwą. W przyszłości właśnie te tereny staną się kluczem do potęgi na wschodzie. Daleko na wschodzie księstwo moskiewskie pod władzą Wasyla I, syna Dymitra Dońskiego, który został wiecznym bohaterem Rusi poprzez zwycięstwo na Kulikowym Polu. Mimo to w 1382 roku Moskwa została przez Tatarów spalona. Na południowy wschód Wielka Złota Orda, pogrążona w chaosie wewnętrznym wynikającym z braku stabilnych rządów. Orda jest po krótkim epizodzie podległości Tamerlanowi, który zmarł w 1405 roku. Będzie ona teraz coraz słabsza, jej model polityczno-militarny będzie coraz bardziej nieaktualny, a krótkotrwały Khan Złotej Ordy Jalal al-Din będzie uznawał się za wasala Witolda i przyśle pod Grunwald kilka tysięcy Tatarów z pomocą dla nas. Dalej, nieco na zachód Mołdawia, która uznaje zwierzchność korony polskiej. Na południu ciągle jeszcze potężne Węgry, z tym, że obecnie wyjątkowo nieprzychylne Polsce. Tam na tronie zasiada Zygmunt Luksemburski, mąż starszej siostry naszej królowej Jadwigi, Marii. Maria, tak samo jak jej siostra, zmarła młodo, więc teraz nie ma już żadnych więzi rodzinnych, które powstrzymywałyby Zygmunta od współpracy z Krzyżakami przeciwko Polsce. Czechy pod panowaniem brata Zygmunta, Wacława IV, także były w tym czasie nieprzychylne Polsce. Nie było wszak tajemnicą, że wstępując na tron Polski, Władysław Jagiełło obiecywał szlachcie polskiej, że zajmie się sprawą odzyskania Śląska dla Polski. A to oczywiście powodowało, że Luksemburgowie automatycznie stawali się jego wrogami. Na zachodzie mamy Brandenburgię, coraz potężniejsze księstwo w ramach Rzeszy. Obecnie pod władzą Luksemburgów, więc domyka się pierścień nieprzyjaciół na zachodzie Polski. Na Pomorzu księstwo szczecińskie, gdzie panuje Świętobor I z rodu Gryfitów,
który wyśle niedługo 600 rycerzy pod Grunwald, aby zginęli z naszych rąk, bo staną oni po stronie Krzyżaków. Jest też księstwo słupskie Bogusława VIII Gryfity, który mimo, że na początku stanie po stronie Krzyżaków, to pod Grunwaldem jego rycerze jednak będą walczyć po naszej stronie. No i potężny zakon krzyżacki, a dalej na północ jeszcze jego odnoga zakon kawalerów mieczowych. Te dwa organizmy, stale zasilane krwią i złotem z zachodniej Europy, cały czas, powoli i systematycznie zdobywają tereny na wschodzie. Tymczasem w 1407 roku zostaje wybrany na wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Urlich. Urlich, który pochodzi z rodu Jungingenów, z południowo-zachodnich Niemiec, tam przy granicy z Francją, na progu Alp, z zamku Jungingen wywodził się tenże Urlich, 47-letni szlachcic niemiecki. Zostając teraz wielkim mistrzem, ma świadomość, że musi rozerwać ten litewsko-polski sojusz, ponieważ ich sukcesy na wschodzie zapowiadają, że mogą być oni teraz śmiertelnym zagrożeniem dla interesów zakonu krzyżackiego. Tak samo Jagiełło i Witold mają świadomość, że wielki mistrz wchodzi na kurs kolizyjny z nimi i są niezwykle zadowoleni, że udało im się uporządkować sprawy na wschodzie. Teraz będą mogli skupić się na Krzyżakach. Ale jest tu pewien problem, ponieważ polskie rycerstwo nie jest zbytnio zainteresowane wojną z zakonem. Od czasów Kazimierza Wielkiego udaje się przez 70 lat utrzymać pokój i jest to bardzo wielu Polakom na rękę. Rycerstwo polskie woli walczyć ze słabszym przeciwnikiem, jakim jest kniaź Moskwy, niż z bardzo silnymi, dobrze opancerzonymi rycerzami zakonnymi. Ale tutaj też Jagiełło wykazuje się wielkim sprytem politycznym. Wraz z Witoldem szykują powstanie na Żmudzi. Powstanie wybucha wiosną 1409 roku i oczywiście jest ono wymierzone przeciwko okupującym te tereny Krzyżakom. Jagiełło błyskawicznie organizuje zjazd rycerstwa polskiego i na tym zjeździe pyta ich: rycerze, czy jeżeli Krzyżacy zaatakują Litwę na Żmudzi, czy pomożecie? Rycerze mówią: pomożemy. I tą wiadomość czym prędzej przez posła Jagiełło wysyła do Urlicha von Jungingena. Uważaj, Urliku, nie waż się atakować na Litwę, ponieważ rycerstwo polskie przyjdzie Litwie z pomocą. Oczywiście butny Niemiec nie boi się takiego zapewnienia i mówi: w takim razie ja wypowiadam wam wojnę. Wysyła błyskawicznie posłów z deklaracją wojny w kierunku Jagiełły, a zaraz za tymi posłami ruszają rycerze zakonni i kilka ataków odbywa się na Polskę już w 1409 roku. Zaatakowana jest ziemia dobrzyńska i prawie w całości zajęta przez siły zakonne. Zaatakowany zostaje Bydgoszcz i zostaje złupiony, a ledwo zebrane na prędce wojska polskie jedynie są w stanie odeprzeć Krzyżaków na linii właśnie w okolicach Bydgoszczy. I dochodzi do rozejmu, który ma trwać do czerwca przyszłego roku. Rozejm ten dał obu stronom bardzo cenny czas na przygotowanie się przez zimę i wiosnę kolejnego roku. Obie strony miały świadomość, że szykuje się kluczowa rozgrywka pomiędzy Polakami a Krzyżakami. Polacy, zaskoczeni tym bardzo krwawym atakiem krzyżackim w 1409 roku, bardzo solidnie mobilizowali się do nadchodzącej wojny. Rycerze z wszystkich stron królestwa i także Polacy za granicą zostali ściągnięci na tą wojnę. Krzyżacy też nie próżnowali. Urlich von Jungingen nawet sprzedał Gotlandię królowej Małgorzacie, ponieważ potrzebował pieniędzy na tą wielką wojnę. Sprzedał Gotlandię znacznie taniej niż Krzyżacy kupili ją wcześniej, bo tak bardzo desperacko potrzebował pieniędzy. Oczywiście rozsyłał też poselstwa do wszystkich krajów europejskich, które były w stanie wesprzeć go rycerstwem, ale Jagiełło robił to samo. Rozsyłał poselstwa, w których pokazywał, że Krzyżacy nie są już w ogóle tutaj potrzebni, że nie mają kogo chrystianizować i że wspieranie ich nie jest żadnym chrześcijańskim czynem.
Te działania Jagiełły poskutkowały, bo Ulrich von Jungingen otrzymał mniej rycerzy niż się spodziewał, że otrzyma z zachodniej Europy, szczególnie z Francji i z Anglii. I kiedy nastał czas końca rozejmu, czerwiec 1410 roku, to już gotowa armia polska posuwała się na północ lewym brzegiem Wisły, żeby uderzyć na zakon krzyżacki. Krzyżacy myśleli, że z jednej strony będą mieli atak z Polski, z drugiej strony litewski i jakoś sobie poradzą z nimi podzielonymi. Że Polacy nie przekroczą Wisły, no bo jak, wielka rzeka, że przez Toruń ruszą w kierunku na Gdańsk prawdopodobnie cały czas lewym brzegiem, natomiast pewnie Litwini gdzieś tam na wschodzie będą oblegać krzyżackie zamki, które są świetnie ufortyfikowane i kiedy Jungingen rozprawi się już z Polakami, uderzy na Litwinów i w ten oto sposób wojnę zwycięży. Tymczasem Jagiełło zrobił wspaniały manewr taktyczny. Powyżej Warszawy, w Czerwińsku, zbudował na prędce most, można by powiedzieć pontonowy, ale były to po prostu łodzie, które zostały pokryte deskami i przez ten most taka świetna średniowieczna inżynieria. Wojsko błyskawicznie przeprawiło się na prawy brzeg, a tam za chwilę spotkało się z posiłkami litewskimi i w ten oto sposób połączona armia polska, litewska, wsparta posiłkami też od Tatarów, około 3000 Tatarów wspierały Litwinów i najemnikami czeskimi parła już początkiem lipca na północ w kierunku Malborka. Było to duże zaskoczenie dla Krzyżaków, którzy koncentrację swoich wojsk mieli znacznie dalej na zachodzie, nad samą Wisłą, więc teraz szybko przerzucili swoje wojska na wschód i 14 lipca 1410 roku czekali już na Polaków pod Grunwaldem. Wojska sprzymierzone dotarły tam o świcie 15 lipca i rozpoczęły się przygotowania do tej wielkiej bitwy. Po stronie krzyżackiej było 30 000 walczących, z czego większość oczywiście to było świetnie wyposażone zachodnioeuropejskie rycerstwo. Głównie to byli tak naprawdę rycerze z Prus, sporo rycerzy z Pomorza, byli rycerze z Brandenburgii, z Czech, z prawie wszystkich niemieckich hrabstw i księstw, a także rycerze z Francji i z Anglii. Po stronie polskiej, tak jak wspomniałem, 40 000, ale to byli w dużej mierze Polacy i Litwini, dużo posiłków ruskich, trochę tatarskich i do tego jeszcze najemnicy czescy. Polacy mieli około 10 000 piechoty. Tylko polskie rycerstwo było na tak samo wysokim poziomie uzbrojenia i ekwipunku jak rycerstwo krzyżackie. Wojska litewskie i ruskie nie były tak ciężko opancerzone, ponieważ na wschodzie nikt by w zbroi płytowej nie jeździł na wojnę. Przecież to było bardzo niewygodne na tysiące kilometrów wielkich przestrzeni na wschodzie. Dlatego tam maks, co mogło mieć takie rycerstwo, to była kolczuga. A często też nawet kolczugi oni mieli dla wygody. Co innego rycerstwo zachodnioeuropejskie, które przecież w zbroi płytowej nie przemierzało setek kilometrów. Ta zbroja zwykle jechała na wozie. Taki rycerz miał swój poczet, swoich pomocników, pachołków i on dopiero ubierał się przed bitwą w tą ciężką, płytową zbroję, która też, nie przesadzajmy, nie była jakoś straszliwie niewygodna. Taki rycerz po upadku z konia mógł w tej zbroi wstać i kontynuować walkę. Obalmy tutaj od razu mit, że taki rycerz, który spadł z konia, był jak żuczek odwrócony na grzbiet, który nie mógł się ruszać praktycznie. Musieli mu pomagać i to pewnie 3 osoby, żeby dźwignąć takiego rycerza, który ma na sobie 100 kg zbroi. Oczywiście ta zbroja nie ważyła 100 kg. Te zbroje maksymalnie ważyły 40 kg i taka zbroja ubrana na silnego 80-kilogramowego chłopa przykładowo, czy 100-kilogramowego rycerza, ona wcale nie była dla niego wielkim ciężarem i on przez długi czas mógł w tej zbroi walczyć. Ale tak jak mówię, takie płytowe zbroje były przede wszystkim udziałem rycerzy zakonnych i polskich rycerzy. Ci ze wschodu tych zbroi nie mieli, byli lżej opancerzeni. Ale też mobilność tych wschodnich wojsk była ich bardzo dużą zaletą. I teraz Jagiełło zrobił 3 fenomenalne ruchy,
które spowodowały, że tą bitwę pod Grunwaldem zwyciężył. Pierwszym było wystawienie krzyżaków na lipcowe promienie słońca. Jagiełło wcale nie spieszył się z bitwą. Jego wojsko stało w lesie, w tym słynnym Grunewaldzie, czyli Zielonym Lesie. I tam w cieniu mogli sobie spokojnie czekać na bitwę. Tymczasem krzyżacy byli przygotowani w otwartym polu, a lipcowe słońce jarzyło niemiłosiernie. Na to Jagiełło celebrował już drugą mszę tego dnia, co doprowadzało krzyżaków do szału, ponieważ z jednej strony nie mogli przerwać mu mszy, bo gdyby zaatakowali w trakcie mszy, no to zupełnie propagandowo zrobiliby sobie kolosalny strzał w kolano, więc czekali cierpliwie w tym palącym lipcowym słońcu, aż Jagiełło odprawi swoje msze. Kiedy Jagiełło odprawił mszę, zaczął pasować rycerzy, więc kolejny rytuał, którego krzyżacy jednak nie chcieli przerwać. Wkurzeni wysłali poselstwo z 2 słynnymi nagimi mieczami, żeby zmobilizować Jagiełłę do ataku. Ten 2 miecze przyjął i dalej spokojnie szykował się do bitwy. To był pierwszy manewr, który spowodował, że w upalnym słońcu zakuci w żelazne zbroje rycerze tracili bardzo swoją witalność. Konie były wściekłe, musiały opędzać się od setek much, które zleciały się tam po deszczowej nocy. Teraz ta cała wilgoć w tym słońcu powodowała naprawdę bardzo niesympatyczne warunki dla całej armii zakonnej. I kiedy już doszło do bitwy, to Jagiełło nie zrobił tego, co robili zwykle zachodnioeuropejscy władcy, czyli nie rzucił się w wir walki, żeby tam swoim męstwem pokazać, jaki to jest wielkim królem, tylko na sposób wschodni, mongolski można by powiedzieć, stał na wzgórzu i spokojnie dowodził całą tą swoją wielką armią. To było znacznie bardziej efektywne rozwiązanie, ponieważ dzięki temu on widział, co się dzieje na polu bitwy, mógł wydawać rozkazy, mógł na bieżąco reagować na to, co się dzieje, a nie w środku bitwy, nie wiedząc, co się dzieje, jeszcze narażając się na śmierć. To spowodowało, że mógł naprawdę wykorzystać swoją przewagę liczebności i taktyki. I właśnie trzeci element, który był świetnie, można powiedzieć, żywcem wyjęty z tatarskiej sztuki wojennej, czyli po rozpoczęciu bitwy, po kilku godzinach walki, całe wschodnie skrzydło zaczęło pozorowaną ucieczkę, czyli Litwini i Tatarzy zaczęli uciekać przed krzyżakami. Krzyżacy wzięli to za dobrą monetę, uznali, że bitwa jest praktycznie wygrana i z kolei lewe skrzydło krzyżackie rzuciło się w pogoń za uciekającymi lekkozbrojnymi Tatarami i Litwinami. I to spowodowało wielkie rozprężenie wojska krzyżackiego, a Polacy, którzy walczyli twardo tutaj na prawym skrzydle krzyżackim, na lewym skrzydle polskim, mogli dzięki temu pokonać nieco słabsze, bo osłabione pościgiem za Litwinami wojska krzyżackie. I po południu wydawało się, że bitwa jest już wygrana. Ulrich von Jungingen puścił do ataku ostatnie rezerwy, jakie miał, żeby jednak jeszcze spróbować przechylić szale zwycięstwa. Tymczasem wróciły na pole bitwy oddziały tatarskie, przede wszystkim litewskie i ruskie. Doszło do finalnego starcia i około godziny 17 bitwa przez krzyżaków została przegrana, a 50-letni wielki mistrz poległ wraz ze swoimi rycerzami na polach pod Grunwaldem. W sumie prawie 10 000 krzyżaków poległo tego dnia na tym polu bitwy, a prawie 15 000 dostało się do niewoli. Tak to Jagiełło wielkim sprytem i kunsztem dokonał wspaniałego zwycięstwa i w ten oto sposób przekreślił też potęgę zakonu krzyżackiego, który już nigdy nie będzie tak potężny jak przed tą bitwą. Oczywiście mógł zrobić Jagiełło więcej. Mógł zdobyć Malbork, który przez kilka dni w panice stał niemal otworem przed wojskami polskimi i litewskimi, ale no, bądźmy realistami. Jagiełło nie wiedział, że tam oni są w takiej panice, że Malbork jest do wzięcia. Trafił pod te mury tego zamku kilka dni później, kiedy już Henryk von Plauen zorganizował obronę i kiedy już Malbork jako potężna twierdza był w stanie odeprzeć wojska polsko-litewskie.
Doszło do rokowań pokojowych i rok później w Toruniu podpisano pokój, który wydaje się, że dawał Polsce i Litwie bardzo niewiele, bo Litwa odzyskiwała Żmudź, ziemię, na której zależało jej bardzo. Tymczasem Polska odzyskała praktycznie rzecz biorąc tylko ziemię dobrzyńską i otrzymała wielkie kontrybucje związane z tymi wszystkimi jeńcami, których wzięto do niewoli. Krzyżacy musieli wiele ton srebra zapłacić, żeby odzyskać tych ludzi, a musieli to zrobić, ponieważ byli to przecież znamienici członkowie rodów zachodnioeuropejskich i Krzyżacy nie mogli ich po prostu tak spuścić po brzytwie. Dobra, Polacy, trzymajcie ich w niewoli albo pozabijajcie, bo w ten sposób podcinaliby sobie gałąź, na której siedzieli, a ta gałąź to był ciągły dopływ świeżej krwi z terenów głównie niemieckich, więc musieli ich wykupić, musieli pokazać, że dbają o tych rycerzy, którzy dostali się do niewoli. Więc był to duży też cios dla zakonu pod względem finansowym. A Jagiełło też nie mógł za bardzo przelicytować, ponieważ na południu miał wojnę z Zygmuntem Luksemburskim. Zygmuntem, który wykonał swoje zobowiązania w stosunku do Krzyżaków i w momencie, kiedy wybuchła wojna Polski z zakonem, Węgrzy również wypowiedzieli nam wojnę. Ciekawostką jest, że 3 dni przed bitwą pod Grunwaldem do Jagiełły przybiegł zdziajany poseł z południa i powiedział mu, że Zygmunt Luksemburski wypowiada mu wojnę i wkracza na południowe rubieża Polski. Jednak Jagiełło nie przekazał tej informacji dalej, żeby nie podcinać morale swoich wojsk, żeby oni teraz byli skupieni tutaj na północy. Ale po zwycięstwie musiał zająć się też południem. Więc skoro podpisał ten pokój, wojska polskie szybko musiały wrócić i pod Sączem pokonały wojska węgierskie, które też nie miały wielkiego morale do walki z Polakami w owym czasie, no bo wiadomość o wielkiej przegranej Krzyżaków już dotarła na Węgry, więc wiedzieli, że wojna jest właściwie przegrana. Co ciekawe, tymi wojskami węgierskimi, które zaatakowały Polskę w tym czasie, dowodził Świebor ze Świebodzic. Polski rycerz, który miał swoje włości na Słowacji i który to 14 lat wcześniej w bitwie w Bułgarii pod Nikopolis uratował życie Zygmunta Luksemburskiego, kiedy to o mało co Turcy nie zabili go podczas tej wielkiej porażki wojsk Zygmunta właśnie w walce z Turkami. Teraz, 14 lat później, ten zaufany rycerz Zygmunta, jego wojska węgierskie prowadził na Polaków. Ale z Polakami tutaj przegrał, Węgrzy wycofali się i rok później w Lubowli spotkał się Zygmunt z Jagiełłą i doszli do porozumienia. Zygmunt zawarł pokój z Polską, zobowiązał się nie wspierać więcej Krzyżaków, a co więcej, skoro teraz Jagiełło był przy kasie, bo zdobył wielkie okupy na Krzyżakach, to udzielił Zygmuntowi pożyczki 37 000 groszy. Ale nie była to pożyczka bez zastawu. Zastawem zostały ziemie na Spiszu. I ziemie te zostaną przy Polsce aż do rozbiorów, ponieważ Zygmunt Luksemburski pożyczki tej nigdy Jagielle nie oddał. Kolejnym epokowym wydarzeniem w relacjach polsko-litewskich była Unia w Horodle w 1413 roku. Wydawało się, że sprawa następstwa na tronie wileńskim i krakowskim jest rzeczą bardzo pilną. Zarówno Jagiełło, jak i Witold mieli już po 60 lat i prawdopodobnie niedługo umrą, więc szlachta chciała załatwić sprawy spadkowe. Ustalono, że bez zgody obu stron szlacheckich, bojarów ruskich, litewskich i możnowładców polskich nie dojdzie do wyboru kolejnych władców na tych 2 tronach. Co więcej, szlachcie ruskiej, która przyjęła katolicyzm, nadano te same prawa, które miała szlachta katolicka w Polsce. I to był ich duży awans cywilizacyjny, ale też prawny, bo jednak na Rusi czy w Wielkim Księstwie Litewskim prawa możnowładców nie były tak szerokie, jak posiadała je szlachta polska. W Horodle też uzgodniono, że jeżeli
Władysław nie doczeka się męskiego potomka, a wszystko wskazywało na to, że nie ma na to żadnych szans, to koronę polską przejmie po nim jego córka, Jadwiga, która miała w tym czasie 5 lat i była prawnuczką Kazimierza Wielkiego. No bo z tą Anną Cylejską udało mu się właśnie taką jedną spłodzić dziewczynkę. I teraz kolejnym bardzo ważnym elementem w polityce polskiej było zaplanowanie, kto będzie mężem przyszłym tejże 5-latki Jadwigi. Tutaj Jagiełło skierował swoją uwagę na północny zachód. Najpierw rozmawiał z książętami pomorskimi, gryfitami, z którymi niestety nie dogadał się ostatecznie i padł wybór na malutkiego, rocznego w tym momencie jeszcze chłopca, Fryderyka II Hohenzollerna, przyszłego elektora brandenburskiego. Pokazuje to z jednej strony, że Jagiełło chciał rozerwać ten pierścień swoich wrogów, bo pamiętajmy, że pod Grunwaldem zarówno książęta pomorscy, jak i Brandenburgia, Czechy, Węgry, wszyscy wspierali Krzyżaków, więc tutaj wbijając się klinem pomiędzy nich, Brandenburgia byłaby teraz po stronie polskiej. Z jednej strony rozrywał ten pierścień, z drugiej strony dawał sobie mnóstwo czasu, bo przecież Jadwisia malutka miała dopiero 5 lat, więc do jej zamąż pójścia przynajmniej jeszcze 10 lat trzeba było poczekać, więc zyskiwał czas na kolejne działania, przez który cały ten czas miał przychylność Brandenburgii, bo oni cały czas czekali, że ten Fryderyk II rzeczywiście tą koronę polską na swoją głowę przyjmie. Jeszcze takie małe sprostowanie odnośnie tych książąt pomorskich. Jeden książę Słupski początkowo poparł rzeczywiście Krzyżaków w Wielkiej Wojnie, ale później stanął po właściwej stronie i jego rycerze z nami już bili Krzyżaków pod Grunwaldem, a kilkuset rycerzy pomorskich ze Szczecina ginęło po stronie Krzyżaków, w tym dziedzic tronu szczecińskiego, Kazimierz IV, który dostał się do niewoli polskiej pod Grunwaldem. Tutaj sprawa dziedziczenia wstępnie została załatwiona. Tymczasem daleko nad Renem w Konstancji odbywał się wielki sobór Kościoła katolickiego i tam w 1415 roku doszło do bardzo ważnej, wiekopomnej decyzji. Mianowicie na stos został skazany Jan Hus. Hus, który był reformatorem czeskim, który chciał zmian w czeskim kościele, który widział tą całą korupcję i to całe odejście od prawideł biblijnych XV-wiecznego kościoła, któremu nie podobało się, jak później Lutrowi, handlowanie urzędami, handlowanie odpustami i po prostu chciał, żeby Kościół katolicki był lepszy. Tegoż to Jana przywitano w Konstancji, ponieważ miał żelazny list od Zygmunta Luksemburskiego, że włos mu z głowy nie spadnie, lecz po kilku tygodniach debat teologicznych już ci oficjele Kościoła byli tak na niego wściekli, kazali mu odwołać wszystkie swoje nauki. Jan Hus do końca swoich nauk nie odwołał i chociaż dawano mu rzeczywiście, to trzeba przyznać, że z 10 razy miał możliwość odwołania tego wszystkiego i pójścia wolno, nie odwołał, cały czas upierał się przy swoim, więc już nie mogąc nic z tym zrobić, po prostu skazano go na stos, a on na tym stosie, śpiewając pieśni religijne, oczywiście zmarł, po czym jego ciało wrzucono do Renu. I to rozpoczęło okres w historii Czech, który będzie zwany wojnami husyckimi, czyli bunt na tle religijnym, ale tak naprawdę ten bunt miał bardzo duży wydźwięk narodowo-wyzwoleńczy, można by tak powiedzieć, ponieważ Czesi od przynajmniej 100 lat byli bardzo mocno germanizowani. Ich władcami byli ludzie, którzy albo byli wprost Niemcami, albo bardzo Niemcom sprzyjali. I wreszcie, kiedy Wacław IV
Luksemburski zmarł w 1419 roku. Czesi już podnieśli pełnoskalowy bunt. Nie chcieli Zygmunta Luksemburskiego na swoim tronie. Chcieli mieć jakiegoś Czecha albo przynajmniej człowieka, który będzie sprzyjał ludności czeskiej, a nie wyłącznie niemieckiej. Na zbuntowane przeciwko świętemu Kościołowi katolickiemu Czechy spadały normalne krucjaty. 5 wypraw niemieckiego głównie rycerstwa utopiło w morzu krwi to niewielkie państwo. Czesi w desperacji udali się do Jagieły w 1422 roku, oferując mu koronę królewską. Jagiełło odmówił, bo to był bardzo chybotliwy tron. Poza tym sam był już bardzo stary i chyba nie miał energii na takie wojowanie na terenie Czech. Co więcej, byłaby to niesamowicie potężna amunicja w rękach Krzyżaków, żeby teraz atakować na Polaków, ponieważ Czesi byli uznawani za heretyków, a heretycy w średniowieczu to byli najgorsi ludzie, jacy tylko mogli istnieć. W takiej, można by powiedzieć, hierarchii to byli oczywiście najlepsi katolicy, pod nimi byli prawosławni, pod nimi byli Żydzi, pod nimi byli muzułmanie, poganie, a na samym końcu heretycy. Czyli ci, którzy chcieli naprawiać Kościół katolicki, byli najgorszymi z możliwych. No i te wojny husyckie, jak wiemy, później skończyły się przegraną niestety Czechów. Luksemburgowie wrócili na tron czeski, a my tymczasem wróćmy do Polski, gdzie Jagiellę zmarła jego druga żona w 1416 i wybrał sobie trzecią, zupełnie nie radząc się tak do tej pory panów małopolskich. Wybrał sobie prawie 50-letnią Elżbietę Granowską, która miała już wcześniej 3 mężów aż, ale jakoś podobała się ta podstarzała wdowa naszemu królowi i ożenił się z nią. I oczywiście żadnych dzieci z nią nie miał, co z kolei było wielką radością dla wszystkich przeciwników Jagiełły, ponieważ wiedziano, że na pewno już umrze bezpotomnie i tron polski zostanie pusty i będzie można się na niego rzucić zaraz po śmierci tego sędziwego króla. Tymczasem Jagiełło tyle im pokazał, bo kiedy tylko Elżbieta zmarła, to wziął sobie kolejną żonę i w 1420 roku poślubił 17-letnią białoruską księżniczkę Sonkę. I ona to, będąc w takim wieku, jakim mogłaby być wnuczka Jagiełły, wreszcie dała mu upragnionych synów. Sonka urodziła Jagiellę 3 potomków, Władysława, Kazimierza, a później, kiedy Kazimierz zmarł, no to drugiego Kazimierza. I teraz wszystkie starania Władysława Jagieły zostały skierowane na to, żeby ci jego synowie odziedziczyli po nim władzę. I w tym też celu wydał bardzo przychylne przywileje dla szlachty polskiej, żeby tylko zgodzili się zaakceptować tych następców tronu. Najpierw w Czerwińsku w 1422 roku, żeby zapewnić sobie udział rycerzy polskich w wojnie z zakonem. Tam król zgodził się na nietykalność majątku szlachty bez wyroku sądowego, bicie monety tylko za zgodą Rady Królewskiej, zasadę incompatibilitas, czyli zakaz łączenia urzędu starosty i sędziego, oraz król zgodził się także, że sądy mają sądzić wyłącznie według prawa pisanego, ignorując prawo zwyczajowe. Rok później w Warce król zgodził się na to, żeby szlachta miała prawo do usuwania sołtysów, ograniczył też mobilność chłopów i dawał prawo do wykupu gospodarstw wolnych kmieciów po cenie oszacowanej przez szlachcica. Wszystkie te kroki były bardzo niekorzystne dla najbardziej licznej grupy ludności w Polsce i w 1423 roku de facto można powiedzieć, że zaczęto wprowadzać w Polsce pańszczyznę, która to społecznie miała bardzo opłakane efekty w kolejnych wiekach. Wreszcie mamy przywilej jedlińsko-krakowski,
który gwarantował szlachcie nietykalność osobistą bez wyroku sądowego, ale za to dawał prawo do korony polskiej dla 6-letniego wówczas pierworodnego syna króla, Władysława. Jak myślicie, czy rzeczywiście synowie Jagieły i Sonki byli biologicznymi dziećmi króla? Miał on wówczas ponad 70 lat, a w Krakowie krążyło mnóstwo plotek o tym, że piękna Sonka w swoich komnatach gości młodych rycerzy. W 1429 roku do Łódzka został zwołany wielki zjazd władców europejskich, który miał zaradzić kolejnemu wielkiemu problemowi, który pojawił się na południu, mianowicie Turkom osmańskim, którzy parli coraz bardziej na Bałkany i przede wszystkim Zygmunt Luksemburski był przerażony, że niedługo Węgry zostaną zalane turecką nawałnicą. A jak pamiętamy, Zygmunt już w 1396 roku pod Nikopolis próbował Turków zatrzymać i mało nie przepłacił życiem tej swojej krucjaty, którą wtedy na południe odbył. Teraz do Łódzka zjechali naprawdę wszyscy najważniejsi władcy europejscy. Był Eryk Pomorski, władca Danii, Szwecji i Norwegii. Był kniaź moskiewski Wasyl II. Był oczywiście Jagiełło, Witold, Zygmunt Luksemburski, gospodar mołdawski, kilku chanów Złotej Ordy i wszyscy oni radzili, co począć, żeby zatrzymać tych przepotężnych, coraz bardziej prących na północ Turków osmańskich. Ale pobocznym celem tego przedsięwzięcia było rozbicie jednak sojuszu Jagieły z Witoldem. I podczas tych obrad Zygmunt Luksemburski zaproponował: koronujmy Witolda na króla, jak to w chrześcijańskim świecie przystało. No i Jagiełło został postawiony w sytuacji bardzo niewygodnej, no bo z jednej strony było mu to bardzo nie w smak, ale nie zgodzić się też nie mógł, no bo Litwini bardzo krzywo by się na to popatrzyli, a jemu przecież bardzo zależało, żeby któryś z jego synów objął władzę na Litwie, a Witold był bezdzietny, więc pewnie niedługo umrze, będzie trzeba po nim władzę jakoś zorganizować. Więc oficjalnie zgodził się na koronację Witolda na króla Litwy. No i jak się powiedziało, tak się stało. Na wrzesień 1430 roku do Wilna zaczęli zjeżdżać wyśmienici goście na wspaniałą koronację ponad 70-letniego Witolda. Korona tymczasem od Zygmunta Luksemburskiego przez Polskę przemierzała do Wilna, ale przez polskich rycerzy została ta delegacja zatrzymana, skontrolowano dokumenty i okazało się, że jest tam na przykład traktat, w którym to Witold wraz z Zygmuntem zawierają wieczyste przymierze przeciwko Jagielle i wraz z Krzyżakami planują na Jagiełłę się rzucić. Oczywiście to skompromitowało całą sprawę. Korona została z powrotem odesłana, a Witold czekał i się nie doczekał. Koronacji żadnej nie było, a miesiąc później zmarł. I jego śmierć w tak skandalicznych okolicznościach nie doprowadziła do gładkiego przejęcia władzy na Litwie, tylko do wybuchu wojny domowej. Jagiełło postanowił, że wielkim księciem litewskim nie zostanie Zygmunt Kęstutowicz, brat Witolda, jak wcześniej można było się spodziewać, ale jego najmłodszy brat Świdrygiełło. Nie miał on potomstwa, więc Jagiełło liczył, że po jego śmierci łatwo Litwę przejmie jego młodszy syn, Kazimierz. Nasz król bardzo się pomylił przy tej nominacji, bo Świdrygiełło błyskawicznie zbuntował się przeciwko starszemu bratu i uwięził go, aby zmusić do uznania swojej niepodległej władzy nad Litwą. Na wieść o tym polskie rycerstwo od razu ruszyło na wschód. Widząc, co się dzieje, Świdrygiełło uwolnił brata, lecz to nie powstrzymało już machiny wojennej. Polacy zajęli litewskie zamki na Podolu. Zaraz więc spadła i wyprawa odwetowa. Litwini spalili Lwów. Co gorsza, Świdrygiełło zawarł sojusz z Tatarami, Mołdawią i Krzyżakami, a Zygmunta Luksemburskiego uznał za swojego protektora. W kolejnym 1431 roku
doszło już do wojny na pełną skalę. Krzyżacy uderzyli na północy, Mołdawia na południu, a rycerstwo polskie parło na Łuck, aby tam dopaść Świdrygiełłę. Doszło do bitwy, w której uzurpator został ranny. Później przez kilka miesięcy Polacy oblegali zamek w Łucku, aż jesienią podpisano rozejm. Ustalenia tego traktatu de facto anulowały jakąkolwiek unię Polski z Litwą. Jagiełło miał swoje królestwo, Świdrygiełło miał swoje wielkie księstwo. Jednak już rok później niezadowolenie z rządów Świdrygiełły było tak duże, że Zygmunt Kiejstutowicz stanął na czele buntu przeciwko swojemu kuzynowi. Wojna domowa na Litwie rozgorzała na nowo i trwać będzie przez kolejne lata, niezwykle osłabiając Wielkie Księstwo, co było bardzo na rękę Krzyżakom oraz Moskwie. 1 czerwca 1434 roku w drodze na Ruś umiera Władysław Jagiełło, mając 82 lata. Był bardzo długowieczny, jak przystało na potomka Giedymina. Ta dynastia była niezwykle żywotna i to też wróżyło jej bardzo duży sukces na arenie międzynarodowej. Jagiełło prawie 50 lat rządził Królestwem Polskim i był to dla nas okres niesamowicie pomyślny. Polska zyskała przede wszystkim bardzo dużo jako silne państwo, które schrystianizowało Litwę, które było silne ekonomicznie, które pokonało zakon krzyżacki i które nie straciło żadnych terytoriów podczas panowania, a trochę je nawet powiększyło. I teraz na tron wstępował jego syn Władysław, dopiero 10-letni. Wróżono przed nim wspaniałą karierę, a jeszcze w odwodzie czekał młodszy syn Kazimierz. I o tym wszystkim, jak dalej potoczyły się losy Jagiellonów na polskim i nie tylko polskim tronie, opowiem Wam w kolejnych odcinkach tej serii, na które serdecznie zapraszam z tego zamku Kamieniec koło Odrzykonia, koło Krosna, w którym też część tej historii miała miejsce, o czym wspomniałem wcześniej. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. W drugiej części historii Jagiellonów opowiem o tym, jak to się stało, że najstarszy syn Jagieły, Władysław, poza koroną polską, zdobył także węgierską i czy miał on szansę zwyciężyć Turków pod Warną. Opowiem też o tym, jak to się stało, że Kazimierz Jagiellończyk zdołał pod swoim panowaniem ponownie zjednoczyć Polskę i Litwę, a także jak doszło do tego, że również tron czeski dostał się pod panowanie Jagiellonów. Zapraszam na drugą część historii Jagiellonów.